Witam serdecznie. Dzisiaj po południu. Dokąd uciekają pieniądze z banków? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I przypominam także, że partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Korzystam z kont demonstracyjnych i rzeczywistych i wszystkie wykresy, które pochodzą z tej platformy plus z platformy bloombergowej są użyte, żeby stworzyć ten wpis i zachęcam do tych wszystkich materiałów, które są tam podlinkowane, także w komentarzu i w opisie. One rozszerzają wiedzę i one pozwalają wiedzieć zdecydowanie więcej, więc zachęcam do tego, a klikając w te linki wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję bardzo. Dokąd uciekają pieniądze z banków? Drodzy Państwo, od miesiąca już rynek zaczyna mierzyć się i mierzy z problemem mogącego mieć miejsce kryzysu bankowego i tutaj na rynku finansowym szukane są odpowiedzi na pytanie, czy po upadku Silicon Valley Bank, po kłopotach Credit Suisse są jakieś inne miejsca, które będą generować ryzyko dla całego systemu bankowego. No i inwestorzy naprawdę wyszukują teraz wszystkich informacji, które mogą przybliżyć odpowiedź na pytanie, gdzie mogą być tak zwane trupy w szafie, bądź też miejsca, które będą generowały ryzyko. No i rzut oka inwestorów w pierwszej kolejności cały czas pada na Deutsche Bank, jako to, że jest to bardzo duży bank systemowy. Jest bardzo mało prawdopodobne, żeby on upadł, natomiast oczywiście generuje ryzyko dla całego systemu i cały czas przyglądamy się CDS-om na zachowanie tego banku. Jak widzimy, od kilku dni mamy uspokojenie negatywnych nastrojów, ale jakoś tak bardzo dynamicznej fali zakupów, zmniejszenia ryzyka, czyli zmniejszenia ceny ubezpieczeń na wypadek bankructwa tego banku jakoś nie widać. Ten wykres w tle, jeszcze raz go przypominam, on pokazuje, jakie są teraz koszty, żeby się zabezpieczyć na wypadek bankructwa Deutsche Banku. I jak widzimy, nie ma jakiegoś zmniejszenia kosztów ubezpieczenia na taki wypadek. I te wypadki, te wydarzenia, które miały miejsce w ostatnim czasie, doprowadziły do sporej wymiany środków. Inwestorzy zaczęli wycofywać środki z banków i te kapitały muszą gdzieś płynąć. I w pierwszej kolejności oczywiście rynek zauważa, że następuje wielka fala zakupów obligacji. Pierwszy wykres pokazuje, jakie było tąpnięcie rentowności amerykańskich obligacji dwuletnich i że te rentowności bardzo, ale to bardzo wyraźnie spadły. Spadły także oczekiwania co do dalszych podwyżek stóp procentowych i tak jakby rynek wymuszał to, żeby już nie było więcej podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, a z drugiej strony wymusza tak jakby obniżki stóp procentowych, o czym będzie za chwilę. To samo zjawisko jak na dwuletnich obligacjach widać na 10-letnich obligacjach. Po wczorajszej sesji powstaje tutaj na tych obligacjach 10-letnich na rentowności formacja szczytowa. Podwójny szczyt stał się faktem. Jeżeli spadek poniżej poziomu 3,30 na rentowności, zwłaszcza zostanie przeniesiony na wykres tygodniowy, będzie w kolejnych dniach potwierdzony, to naprawdę będzie to sygnalizowało, że rynek obligacji myśli i zakłada, że będzie następna fala hossy, wzrostów cen obligacji, czyli spadków rentowności, w nadziei na to, że po pierwsze będą zachodziły w gospodarce procesy dezinflacyjne, które pozwolą na obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, a w takiej sytuacji jest to idealne środowisko ku temu, żeby to obligacje dawały najwyższą dodatnią stopę zwrotu. I obligacje są kupowane na każdym pretekście, że tak będzie, a wczorajsza sesja tylko to potwierdziła. Dane złe były zinterpretowane w taki sposób, że będą pretekstem ku temu, żeby już nie było więcej podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych i mieliśmy szóstą pod rząd sesję, kiedy rentowności amerykańskich obligacji spadały. A na tym wykresie, który teraz jest, bardzo ładnie widać, że takie serie 6 sesji pod rząd, kiedy rentowności spadały, na przestrzeni bardzo wielu lat historii sygnalizowały właśnie, że spodziewamy się i będzie zbliżała się następna fala spadków rentowności, czyli wzrostów cen amerykańskich obligacji. I na przestrzeni tych wielu lat obserwacji tylko jeden taki sygnał był negatywny, dał złe wskazania, więc moim zdaniem jest ogromnie prawdopodobne, że rynek naprawdę nastawia się, że przed nami okres bardzo dobrej koniunktury na obligacje, na rynek pieniężny, na rynek długu,
że te procesy właśnie dezinflacyjne, potencjalne spowolnienie gospodarcze, które były wczoraj wskazywane przez rynek amerykański, rynek pracy, że będą sygnalizowały, żeby Fed już więcej nie podnosił stóp procentowych i teraz przenosimy się do tego wykresu. Dzisiaj na początku sesji amerykańskiej widzimy, że rynek implikowanej stopy procentowej już sygnalizuje, że do końca tego roku można się spodziewać 75 punktów bazowych spadku stóp procentowych od obecnych poziomów, czyli 3 klasycznych obniżek o 25 punktów bazowych. Pamiętamy, jeszcze kilka dni temu były to niecałe 2. Teraz widzimy, jak bardzo przesunęły się oczekiwania na to, że będą mocne nawet obniżki stóp procentowych w końcówce tego roku i że już nie będzie więcej podwyżek stóp procentowych, ponieważ prawdopodobieństwo dla podwyżki majowej wyraźnie także spada i jest mniejsze niż 50%. No i odpowiedź na pytanie, dokąd uciekają pieniądze z banków. Na tym następnym wykresie widzimy, jak i w jakiej skali i dokąd uciekają te pieniądze. I one uciekają przede wszystkim do wszystkich funduszy i tych rynków, i tych podmiotów, które działają na rynku pieniężnym, na rynku krótkoterminowej stopy procentowej. Tutaj przepływy finansowe w ostatnich miesiącach sięgnęły netto kwot 300-400 miliardów dolarów, więc naprawdę inwestorzy uważają, że to właśnie rynek długu będzie perspektywiczny w kolejnych miesiącach, zwłaszcza ten krótki pieniądz, krótkoterminowy dług będzie bardzo, ale to bardzo atrakcyjny. Te przepływy są tutaj bardzo, ale to bardzo duże, więc dokąd uciekają pieniądze z banków? Prawdopodobnie kierują się w stronę rynku długu, rynku przyszłej stopy procentowej i inwestorzy, którzy działają na rynku obligacji, rynku krótkoterminowych papierów skarbowych bardzo się z tego cieszą, ponieważ zwiększa to atrakcyjność tego rynku i zwiększa także popyt i presję na to, żeby wkrótce w kolejnych miesiącach i kwartałach dyskontowanie tych jeszcze raz przypomnę, tych procesów dezinflacji, perspektyw spadku stóp procentowych i prawdopodobnie także perspektyw w końcu recesji amerykańskiej gospodarki pozwolą osiągnąć duże dodatnie stopy zwrotu, które ja osobiście szacuję na takich rynkach nawet w okolicach 10%, więc jeszcze raz to potwierdza, że ten 2023 rok prawdopodobnie będzie rokiem inwestycji w obligacje, a dopiero przyszły, kiedy już naprawdę będą się materializowały obniżki stóp procentowych, będzie rokiem inwestowania na rynku akcji. I oczywiście, drodzy Państwo, pamiętamy, że takim triggerem, który wywołał te zjawiska, były problemy sektora bankowego, więc drodzy Państwo, jeszcze raz w tym momencie zachęcam, tam na dole w komentarzu i w opisie jest specjalny link, który prowadzi do materiału poświęconemu temu, czy w szwajcarskich bankach będą problemy, które są w ogniu pytań. Te szwajcarskie banki, które mogą generować teraz problemy, czy to będzie oznaczało, że Szwajcaria traci status takiego hegemona w private bankingu, czego można się spodziewać po przejęciu Credit Suisse przez UBS i wiele innych ciekawych odpowiedzi na nurtujące nas pytania dotyczące tego, co może się wydarzyć po tym, jak sektor bankowy znowu być może będzie trawiony problemami związanymi ze wzrostem rynkowych stóp procentowych w ostatnich miesiącach i w ostatnich kwartałach. Warto ten materiał poznać. Przypominam, tam na dole jest podlinkowany w opisie i w komentarzu. I drodzy Państwo, z rynkiem obligacji, z rynkiem długu jest bardzo ściśle związany rynek walutowy. Jak widzimy, amerykański dolar zaczął także tracić na wartości i to pomimo tego, że teoretycznie problemy powinny doprowadzić do umocnienia amerykańskiego dolara, ale teraz obserwujemy zjawisko odwrotne. Ja osobiście uważam, że jest to związane z tym, że te perspektywy co do przyszłych stóp procentowych, co najmniej liczonych do końca tego roku, są takie, że rynek spodziewa się wyraźnych obniżek dla Stanów Zjednoczonych, że Fed będzie obniżał stopy procentowe, a dla strefy euro mają być podwyżki. Cały czas 50 punktów bazowych podwyżek stóp procentowych jest wyceniane przez rynek i dlatego euro-dolar idzie do góry. Natomiast jeszcze znalazłem ciekawy raport, który pokazuje, że na przestrzeni historii, kiedy chińska gospodarka zaczynała wyraźniej się rozwijać, kiedy ożywienie gospodarcze w Chinach postępowało, to amerykański dolar tracił na wartości i być może teraz, kiedy chińska gospodarka znowu ma się otwierać, amerykański dolar będzie tracił na wartości w perspektywie następnych miesięcy i kwartałów. Będziemy to także bardzo ściśle monitorować i to będzie także bardzo dla nas niezwykle istotne. Więc zobaczymy,
Będziemy śledzić rynek długu i rynek amerykańskiego dolara i oczywiście to, co także będzie się działo na rynku giełdowym. I w tym momencie zachęcam także do specjalnego materiału, który też jest podlinkowany tam w opisie tego filmu, o tym, jak inwestować na giełdzie. Warto się zaznajomić z tymi podstawami tego, jak inwestować na rynku papierów wartościowych. Drodzy Państwo, jeżeli jesteśmy na giełdzie papierów wartościowych, to zobaczmy, że ostatnie 2 dni, zwłaszcza wczorajsza sesja, pokazała nam coś niezwykle interesującego. W ostatnich miesiącach im dane były gorsze, tym lepiej dla giełdy papierów wartościowych. Natomiast teraz, tak jakby dane słabe, faktycznie były logicznie dyskontowane jako zjawisko negatywne dla akcji, czyli dla giełd papierów wartościowych. Czy to jest oznaka tego, że zmiana sentymentu nastąpiła, że rynek naprawdę zaczyna wyceniać recesję, jakieś spowolnienie, bądź też ktoś już coś wie na temat potencjalnych kolejnych tak zwanych trupów w szafie, które wkrótce będą wypadać i będą straszyć rynek. Czy tak będzie? Będziemy to także monitorować. Jutro, przypominam, mamy najważniejsze dane z rynku pracy, takie zbiorcze dla całych Stanów Zjednoczonych i one także zobaczymy, jaka będzie na nie reakcja i jak rynek się do tego dostosuje. Naprawdę zobaczymy, czy konsekwencje tego dla giełd papierów wartościowych będą negatywne i czy indeks Standard & Poor's utrzyma się poniżej poziomu 4100 punktów, bo dla mnie teraz ten poziom jest kluczowy. Ponieważ jeżeli się okaże, że indeksy giełdowe spadają, że negatywny sentyment narasta, jeżeli po tych jutrzejszych danych, które bez względu na to, jakie będą, indeksy giełdowe będą spadać, to będzie sygnał jednoznaczny, że sentyment się ewidentnie odwraca i być może coś rynek wie, czego my jako szeroki rynek nie wie. I będziemy wtedy się martwić jeszcze bardziej niż martwimy się teraz o to, co się dzieje na giełdach papierów wartościowych. Giełda w Europie zachowuje się relatywnie lepiej niż ta w Stanach Zjednoczonych. Moim zdaniem jest to efekt wzrostów euro-dolara i to, że euro jest lepsze i jest mocniejsze. Natomiast z danych makroekonomicznych, które dzisiaj poznaliśmy, znowu bardzo dobre były dane o produkcji przemysłowej dla Niemiec w lutym, które były lepsze niż skrajnie optymistyczne prognozy. To widać. Prawdopodobnie niemiecka gospodarka uniknie recesji w pierwszej połowie tego roku. I to jest dobra wiadomość także dla polskiej gospodarki. Z ciekawostek warto zauważyć, że brytyjska gospodarka jako jedyna spośród krajów G7 jeszcze nie wyszła powyżej poziomów wzrostu poziomów PKB sprzed początków 2020 roku, a to jest sygnał, jak bardzo negatywne są konsekwencje i skutki polityki gospodarczej i oczywiście Brexitu i ten wykres moim zdaniem jest tutaj bardzo dobitny. Z ciekawostek warto zwrócić także uwagę na rynek surowcowy. Cena złota cały czas utrzymuje się powyżej poziomu $2000 i w tym miejscu także należy bardzo pamiętać o korelacji między zachowaniem rentowności amerykańskich obligacji samym amerykańskim dolarem a rynkiem złota. Wniosek jest taki, że jeżeli rentowności będą cały czas spadać, obligacje będą kupowane, to będzie w takiej sytuacji duża presja na to, żeby cena złota szła mocno w górę, żeby utrwalić wyjście na poziom $2000, żeby zaatakować ostatnie maksima wszechczasów i wybić się na nowe maksima wszechczasów, rozpoczynając kolejną fazę tendencji wzrostowej hossy na cenie złota. Więc sprzymierzeńcem spadków rentowności jest złoto i oczywiście także srebro w nieco mniejszej skali. To, że popyt na ryzyko może nie dać rady obronić stanu posiadania na indeksach giełdowych, widać na cenie miedzi. Cena miedzi co prawda broni poziomu 8650, ale za każdym razem, kiedy utrzymujemy się poniżej poziomu $9000, to jest to negatywna wiadomość dla popytu na ryzyko i warto być tego świadomym. Natomiast to, co sprzyja popytowi na ryzyko, to jest zachowanie Bitcoina. Wygląda na to, że Bitcoin, bez względu na to, czy informacje, które płyną dla rynków giełd papierów wartościowych są negatywne czy pozytywne, są odbierane przez kryptowaluty, przez tego najbardziej popularnego przedstawiciela, czyli przez Bitcoina, optymistycznie. No i Bitcoin cały czas generuje tutaj wskazania ku wzrostom, a nie ku spadkom. I moim zdaniem to jest sygnał, że następuje przepływ kapitału, który jest także uwarunkowany zachowaniem amerykańskiego dolara
i że część inwestorów woli się zabezpieczyć, zdywersyfikować swoje aktywa, także o te najbardziej popularne kryptowaluty. Część z Państwa jest zainteresowana korelacjami między różnymi klasami aktywów, instrumentami finansowymi, więc dla Państwa teraz 2 kolejne slajdy. To jest ta moja ulubiona macierz korelacji, powiązań między różnymi aktywami i rynkami. Warto prześledzić, gdzie są najsilniejsze, gdzie są najsłabsze korelacje i postarać się wykorzystywać te zależności do zwiększania szansy inwestycyjnej własnej aktywności gospodarczej i inwestycyjnej. Warto pamiętać, jakie są te powiązania i ścisłe zależności. No i na koniec czas poświęcony polskim aktywom. Nagrywam ten film jeszcze przed wystąpieniem prezesa Glapińskiego, ale także widać ciekawostki na rynku krajowych aktywów. Co prawda euro-złoty i dolar-złoty są na małej zmienności, wciąż oczekują na jakieś rozstrzygnięcie, mocniejszy impuls, ale widzimy presję na polskie obligacje, co jest powiązane z tym, co się dzieje na amerykańskich papierach, ale przede wszystkim na przestrzeni ostatnich godzin widzimy, że inwestorzy z Londynu, inwestorzy z Europy interpretują wczorajsze informacje z Rady Polityki Pieniężnej, ostatnie dane makroekonomiczne, jako korzystne dla tezy o tym, że będą obniżki stóp procentowych w naszym kraju. I na przestrzeni ostatnich godzin zwiększyło się aż o 11 punktów bazowych szansa na to, że będą głębsze cięcia podwyżek stóp, będą większe obniżki stóp procentowych w Polsce w końcówce tego roku. Więc jeżeli dzisiaj prezes Glapiński zostanie uznany jako gołębia, że jego słowa będą zinterpretowane w taki sposób, że są zachętą do tego, żeby wierzyć w obniżki stóp procentowych, to naprawdę jeszcze mocniej zwiększy się szansa na to, że będą większe obniżki stóp procentowych w końcówce tego roku niż dwie o klasyczne 25 punktów bazowych, które jeszcze dzisiaj rano były w rynku dyskontowane. A to oczywiście bardzo lubi giełda papierów wartościowych, więc tutaj prawdopodobnie po tym, jak wyszumią się wszystkie informacje związane ze świata, także rynek giełdowy może zacząć to dyskontować, chociaż w pierwszej reakcji kapitał powinien płynąć do polskich obligacji i spodziewam się dalszych spadków rentowności polskich papierów. Giełda papierów wartościowych ma 2 główne poziomy na indeksie WIG20, 1800 i 1750. Moim zdaniem jest większa szansa na to, że będziemy przebijać opory niż wsparcia. Relatywna siła polskich aktywów jest większa. Wynika przede wszystkim z tego, że kapitał do Europy płynie oraz także wzrosty euro-dolara sprzyjają polskim aktywom i także WIG jako bardzo szeroki indeks obrazujący warszawską giełdę papierów wartościowych. Jak widzimy na tym wykresie, poziom 60 000 punktów jest naprawdę ważnym punktem odniesienia. Każde pokonanie tego poziomu będzie naprawdę zwiastowało, że rynek ma ochotę silnie wrócić do kupowania polskich aktywów, do polskiego ryzyka, ma ochotę na nawrót do hossy na giełdzie papierów wartościowych i że czekają nas prawdopodobnie testy ostatnich maksimów z dużą szansą, że je pokonamy, więc naprawdę warto teraz śledzić to, co się dzieje na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, czy te opory będą pokonywane. Moim zdaniem jest na chwilę obecną większa szansa, że będą one pokonywane, niż że będą padały najbliższe nam wsparcia. Drodzy Państwo, i oczywiście w tym momencie jeszcze raz zachęcam do zapoznania się z tymi materiałami tam podlinkowanymi w opisie i w komentarzu odnośnie szwajcarskich banków, które są cały czas w ogniu pytań, zwłaszcza to, czy Szwajcaria straci taki status safe haven, bezpiecznej przystani dla dużego prywatnego kapitału, o tym, co warto wiedzieć o przyjęciu Credit Suisse przez UBS i wszystkich innych problemach związanych z sektorem bankowym w Europie, ale przede wszystkim w Szwajcarii. Przypominam, tam na dole link w opisie i link w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość i widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego, a dzisiaj życzę dużej, dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam.